Turok. Postać dość kiepsko znana polskim odbiorcom, znaczy może nie z gier, bo tych kilka zagościło na naszym rynku. Bardziej chodzi mi o komiks, z którego owa postać się wywodzi. Sam nie miałem z nim styczności, moja wiedza na temat Turoka jest dość mętna. W 1997 roku na konsolę Nintendo 64 wychodzi gra Turok, a niecałe 8 miesięcy później ukazuje się na PC. Nie powiem wam, czy była szajba na grę na Nintendo 64, zwłaszcza, że był to tytuł startowy, który miał konkurować z Mario 64, ale na PC trochę zamieszania zrobił. Przede wszystkim dlatego, że była to jedna z pierwszych gier obsługujących wchodzące na rynek akceleratory 3D Voodoo, zwane także Monster. I powiem tak, co by nie mówić, Turok robił spore wrażenie. Płynne 25 FPS-ów. Tak, 25 ramek to była mega płynność, którą można było osiągnąć tylko przy pomocy akceleratorów. Do tego anti-aliasing i wysokiej jakości tekstury. No, robiło to wrażenie, choć gra na PC była szalenie trudna, bo były to czasy grania w FPS-y, głównie za pomocą klawiatur. 22 lata po tym, jak gały mi wylazły po odpaleniu Turoka na moim 3D-Fixie, zasiadam do Turoka na Nintendo Switch. Też mi gały wylazły, bo odpaliłem tego samego Turoka. Chciałbym to bardzo podkreślić, tego samego Turoka. Studio Night Dive nie siliło się na dorzucenie lepszych tekstur czy czegokolwiek. To w zasadzie jest port z konsoli Nintendo 64 czy tam PC-ta. Owszem, niewielkie ulepszenia są, ale poznacie je jedynie odpalając obie gry obok siebie. Czy takie podejście do tematu miało szansę sukcesu? Posłuchajcie. Turok jest strzelanką FPP, jeszcze starego typu. Nie martwisz się o przeładowywanie, strzelasz dopóki nie skończy się amunicja, a jak się skończy, z automatu przełączysz się na kolejną broń, a jak wszystko się skończy, zostanie łuk, a potem nóż. Naprzeciw nam staje kilka rodzajów ludzkich napastników i osławione dinozaury, które z czasem będą wyposażone w broń palną. Gdy pojawił się Turok, był całkiem niezłą alternatywą dla dusznych FPS-ów pokroju Doom czy Quake. Niewielkie, ciasne korytarze i klaustrofobiczny klimat był wszechobecny w grach FPS. Turok stawiał na przestrzeń, poziomy są przeogromne, ale jest ich tylko 8. Czy to dużo, czy to mało? Mnie przejście całości z zebraniem wszystkich kluczy i wszystkich części ostatecznej broni zajęło około 10 godzin, co nie jest złym wynikiem. Ale wróćmy do lokacji. Każda z nich swojego czasu oszałamiała ogromem. Przestrzenie, po których biega Turok, faktycznie robiły wrażenie w 97. Dziś straszą pustkami i bezsensownym bieganiem z jednego końca mapy na drugi, co zajmuje cenny czas. Naszym celem obok walki z napotkanymi patafianami jest zbieranie kluczy, które otworzą kolejne poziomy. Oznacza to, że jeśli nie znajdziesz kluczy do poziomu drugiego, dalej nie przejdziesz i często wtedy trzeba dymać każdy poziom od nowa. Dodatkowo są też części broni ostatecznej, która jest w sumie opcjonalna, ale mocno ułatwia pokonanie ostatniego bossa. Poziomy są fajnie pomyślane, wiele z nich ma ukryte przejścia i skróty, choć mają one budowę mocno liniową, choć zdarzają się też takie, które dają kilka odnóg do wyboru. W błądzeniu po lokacjach pomaga nam staroszkolna mapa. Jeśli chodzi o przeciwników, dziś to żałość i śmiech, ale w 97 roku robili wrażenie, szczególnie ich animacja. Na tamte czasy hiperrealistyczna animacja biegu czy fajne animki, gdy przeciwnicy giną, a to trzymając się za szyję obficie z niej krwawiąc, a to padając na ziemię i jeszcze się tarzając w konwulsjach. Dochodziła do tego dość pocieszna fizyka, gdy granatem mogliśmy wysłać krwawiącego delikwenta kilkanaście metrów w górę. Dziś patrząc na to wzruszycie ramionami. Kiedyś to był high-tech pełną gębą. Przeciwnicy naparzają z broni palnej, zdarzają się w późniejszych poziomach obcy, którzy dysponują innym orężem, jednak jeśli chodzi o ilość przeciwników, no to niestety jest bieda. To tak naprawdę ten sam szkielet z tymi samymi animacjami, obciągnięte jedynie inną teksturą. To trochę razi, szczególnie, że i ludzcy przeciwnicy, jak i obcy mają dokładnie te same sekwencje biegu. Był to jednak efekt zamierzony. Turok w wersji na Nintendo 64 zajmował 8 MB, więc o rozpasaniu w kwestii animacji, no, nie mogło być mowy. Twórcy dorzucili nam oczywiście kilka karabinów, nie ma tutaj zbytnio ekstrawagancji. Shotgun strzelający zwykłymi pociskami zapalającymi, minigun, łuk, kilka bardziej obcych broni, z których żadna jakoś na mnie wrażenia nie zrobiła, wyrzutnie rakiet, słowem standard aż boli. Jako, że to staroszkolny shooter, panują tutaj żelazne zasady, nie ma znaczenia, gdzie trafiasz przeciwnika, na przykład dinozaur pada po 3 strzałach z shotguna.
zawsze. Dziś wydaje się to głupie, bo oczekujemy hitpointów, ale tutaj ich nie znajdziecie, choć daje to fajny retro klimacik. Wiecie dlaczego Turok na PC i na Nintendo 64 uchodził za koszmarnie trudny? Bo twórcy dodali masę elementów zręcznościowych. Narzekaliście na te akcje w Doom Eternal? To Turok je w zasadzie wymyślił. Sytuacje, kiedy stajemy przed kilkoma niewielkimi kolumnami, po których trzeba przeskoczyć nad otchłanią albo lawą, są dość częste. Twórcy dość perfidnie je zaprojektowali, od skakanie po kolumnach, niby nic, ale każda kolumna jest oddalona od poprzedniej ciut dalej i jest coraz mniejsza. Ostatnia wymaga precyzyjnego wycelowania, bo jak nie, Turok kaput. I jeszcze raz podkreślę, jest tego naprawdę tutaj sporo. Osoby, które myślą, że dadzą radę dzięki quicksave'om, pragnę ostudzić ich zapał. Turok to gra z 97. Tutaj postawiono na kilka żyć bohatera. Stracisz wszystkie, dymasz od nowa. Są oczywiście save pointy, ale jednak przez całą grę waszym głównym priorytetem powinno być zbieranie specjalnych kryształów. Zbierzesz 100, wskoczy dodatkowe żyćko, a zapisywanie jest tylko w określonych momentach. Na poziom, którego przejście musicie poświęcić chociażby godzinę, znajdziecie tylko 3 takie punkty, a pomiędzy nimi morze skakania nad przepaściami. Także zanim odpalisz Turoka, wiedz na co się porywasz. Po przejściu każdej mapki wracasz do huba, gdzie możesz aktywować kluczami kolejne portale do kolejnych poziomów albo powtórzyć te, które już przeszedłeś. Choć jeśli wybierzesz to drugie wyjście, większość przeciwników już się nie pojawi. Miejscami mapy świecą pustkami, ale dzięki temu łatwiej można skupić się na poszukiwaniu perfidnie ukrytych kluczy. Także dla mnie jest to duży plus. Dużą zmianą jest muzyka. Na Nintendo było to jakieś plumkanie. Wersję PC miałem okrojoną, więc nie wiem. Tutaj muza fajnie nastawia nas w bojowy nastrój, jakieś bębny dudnienie. Nie no, muzyka naprawdę spoko, choć nie umywa się do tej z części drugiej. Jeśli chodzi o grafikę, no jest mega paskudnie, nie zrobiono z nią zupełnie nic. Tekstury o rozdzielczości, tekstury Dirta z Minecrafta to tutaj nic nowego. Wszystko pomazane, obiekty 3D to również nędza i rozpacz. Do tego dochodzi mgła, która w 97 miała zwalniać moc Nintendo 64, aby się nie spociło. Tutaj mam wrażenie, że powiększono troszkę jej promień, ale może mi się tylko wydawać. Niemniej nie zobaczysz poziomów w całej swojej pełnej okazałości, bo większość ukryta jest w tej paskudnej niebieskiej mgle. Pochwalić muszę niektóre plansze. Moja ulubiona Treetops Village nie porywa może ilością detali, ale robi wrażenie ogromem. Szkoda jedynie, że widzisz to wszystko tylko kilkanaście metrów przed tobą. Zupełnie nie rozumiem natomiast spadków animacji. 60 ramek to powinno być wypluwane bez mrugnięcia okiem, a tutaj jakieś rwania, dropy, ludzie. Dropy na grze z Nintendo 64, która ma 22 lata i zajmowała 8 mega, odpalona na najnowszym sprzęcie od Nintendo? Czy rozumiecie absurd całej sytuacji? No, ale trzeba się na to przygotować. Ale, jak Turok wypadł jeśli chodzi o samo granie? I tutaj zaskoczenie. Gra jest niezwykle dynamiczna, zupełnie inaczej niż pamiętałem na PC, bliżej jej do szaleństwa w Doomie niż do powolnych, dostojnych FPS-ów. Wbrew pozorom gra się w to nadal wyśmienicie. Mnie osobiście nie przeszkadzała grafika, bo cała fajność Turoka pozostała. Szybkie walki, proste zasady, nawet doceniłem elementy zręcznościowe, które na Switchu mają sens. W ogóle każdy, kto je przeszedł na padzie od Nintendo 64 musiał być wtedy srogim mocarzem. Powiem wam, że fajnie mi się grało. Lanie kolejnych przeciwników, czy tam dinozaurów miało w sobie sporo uroku i dużą dawkę nostalgicznego retro. Nawet w mojej opinii lepiej się stało, że Night Dive nie przyłożył się do portu, tylko zrobił go trochę na odwal, bo wyszło to nawet lepiej niż by miało być jakiś z dopakowaną grafiką. Turok miło mnie zaskoczył. Początkowe zdziwienie jakością portu szybko zostało gdzieś rozmyte w radości z mordowania w paskudnej grafice i zbieraniu tych cholernych kryształków. Czy polecam? Grałeś kiedyś w Turoka? Wciągaj śmiało. Nie grałeś? No to powiem ci, że nie chcesz tego nawet sprawdzać. Aha, jest jeszcze druga część, Seed of Evil, która w mojej opinii jest o niebo lepsza i która też mam nadzieję się tutaj pojawi.